Buongiorno, chociaż dzisiaj właściwie byłoby powiedzenie good morgen, ponieważ dzisiaj wyjątkowy dzień w Katowicach, jest z nami Jesko Attack. Słuchajcie, przedstawię tylko na początek jeszcze, jest z nami Dawid Bober Majewski, taką maksywę i to właściwie od dosyć dawna, to jest istotne, że nie na fali tej ostatniej mody, ale Dawid, szybkie pytanie. A ja się jeszcze z Tobą przywitam, cześć. Cześć, czy to jest ten samochód, który w ostatnim czasie obiegł internet? Dokładnie ten sam egzemplarz i tutaj ktoś może powiedzieć, że to nie ten, ale spieszę tutaj z wyjaśnieniem. Są faktycznie zamontowane inne felgi teraz na tym egzemplarzu. Na zdjęciach, które były widoczne w wszystkich social mediach, były takie brązowe, złote, w zależności kto jak nazywa odcień. Rzeczy, które wyróżniają model Attack, jest mnóstwo. Tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, bo po prostu od każdej strony jakby nie zacząć, czy od strony tyłu, czy od strony przodu, aktywne aero. W ogóle aero to jest temat być może od którego wypada zacząć przy tym samochodzie. Tak, i może właśnie w ogóle myślę, że to jest taki pierwszy w ogóle materiał w Polsce, więc postarajmy się pokazać jak najwięcej detali, bo nikt inny nie miał do tej pory okazji pokazać właśnie tak szczegółowo tego samochodu, więc myślę, że powinniśmy każdy zakamarek tego samochodu tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy zdążymy, bo jesteśmy w miejscu też, gdzie tak naprawdę nasz czas jest trochę ograniczony, jesteśmy na lotnisku i tutaj samoloty będą nam nad głową latać. To Andrzej, nie ma co przedłużać. Dobra, lecimy. Tak, zacznijmy sobie może faktycznie od tej aerodynamiki, bo to jest coś, na co zwróciliśmy uwagę podczas wykonywania zdjęć właśnie tutaj na lotnisku. Co zwraca Twoją uwagę? Aerodynamika tego samochodu to jest coś, co na pewno go wyróżnia i teraz mamy dwie wersje. Mamy wersję Attack, jeśli chodzi o Jesko, i mamy wersję Absolut. To jest wersja Attack, która jest właśnie nastawiona na performance, na jazdę po torze i wyróżnia ją przede wszystkim właśnie bardzo zaawansowana aerodynamika. Jak sobie teraz tutaj spojrzycie właśnie na ten samochód, to widać, ile on tutaj wyciągnął wręcz kurzu z tego asfaltu, a uwierzcie, że naprawdę jest tutaj czysto. Słuchajcie, jest czysto, nie widać było w ogóle kurzu, natomiast jak się jedzie za samochodem, to on po prostu, nie wiem czy będzie to pokazane, ale może mamy to gdzieś zgrane, po prostu tumany kurzu zanim się, chmury pyłu, nie do wiary. Skrzydło, które było po raz pierwszy zamontowane mniej więcej w tej konstrukcji w modelu one-to-one, który był samochodem, który miał taką samą masę jak i ilość koni mechanicznych, pierwszy tego typu samochód na świecie. Ono generuje, słuchajcie, przy 350 na godzinę 1400 kg docisku i tutaj rzeczywiście było widać, ten samochód zachowuje się jak odkurzacz. On po prostu wszystko wysysa, więc docisk jest tutaj naprawdę nieprawdopodobny. I teraz nawiązując, czym w ogóle jest wersja Absolut, to właśnie wersja Absolut została stworzona, a tak na dobrą sprawę jeszcze jest dopracowywana, by pobić rekord prędkości, jaką jest w stanie osiągnąć samochód. No tutaj wiemy, i to nie jest żadne odkrycie, że tutaj Koenigsegg celuje w okolice 530 km na godzinę, a może i więcej. Tutaj mieliśmy okazję... Zostawmy te 500. Jak 500 przebiją magiczną granicę, to i tak się wydarzy rzeczywiście duża sprawa. Natomiast wiemy, że nie chodzi tutaj w tym samochodzie tylko i wyłącznie o bicie rekordu prędkości, tylko o to wszystko inne, o tą całą technologię, którą Koenigsegg od lat in-house'owo rozwija. Zacznijmy może właśnie od tego bumeranga, który znajduje się w tej tylnej części, a w zasadzie od skrzydła, o którym wspomniał Andrzej. To, co wyróżnia to skrzydło, to sposób zamocowania.
I ty wspominałeś o pierwszym samochodzie, który się pojawił, czyli ten one-to-one. Tak. Zwykle jak sobie popatrzymy na konkurencyjne hypercary, są one montowane od dołu. Tutaj Koenigsegg poszedł w zupełnie inną stronę. Jest tak zwany top mount, jeśli chodzi o ten bumerang, to skrzydło, ale ten bumerang naprawdę pasuje, żeby tak o nim mówić. Skrzydło jest oczywiście sterowane hydraulicznie, więc ten docisk jest generowany w zależności od tego, z jaką prędkością porusza się samochód i od tego, czy przyspiesza, czy też hamuje. Tutaj teraz musicie to sobie wyobrazić, może to będzie widać na którejś przebitce, jak auto hamuje, on się wręcz pochyla cały w dół. I jest wtedy hamulcem aerodynamicznym. Tak, więc widać, że to wszystko ma tutaj po prostu jakieś swoje uzasadnienie od takiej strony performance'u. Tak. I myślę, że to jest właśnie ta myśl, która w szczególności wyróżnia właśnie Koenigsegga, bo ten samochód nie powstał z przypadku. Tutaj każdy element został bardzo dobrze przemyślany i tak na tle pozostałych hypercarów, które niektóre możemy kochać, niektóre możemy nienawidzić, to Koenigsegga musimy szanować właśnie za tą technologię. Słuchajcie, spotkałem się z liczbą około 3000 godzin w tunelu aerodynamicznym, którym po prostu poddany był atak. Nie ma jeszcze jakby chyba żadnych danych dotyczących tego, jak sobie radzi na poszczególnych torach, ale przypuszczam, że Koenigsegg różnego rodzaju próby po prostu będzie z tym samochodem przeprowadzał. Natomiast no tutaj ta aerodynamika jest po prostu, no wylewa się tak naprawdę w każdym momencie, nawet pod przednią klapą, gdzie w modelu Absolut jest miejsce na zdejmowany dach. Tutaj jest gigantyczny dyfuzor, który również po prostu powietrze zasysa z przodu, z dołu właściwie i rozprowadza je po całym samochodzie, żeby prowadzić je na tylne skrzydło i właśnie ten docisk generować. Myślę, że jesteś w stanie to pokazać. Na pewno. Bert, can we ask you to open the front trunk? Thank you. I tutaj jest właśnie ten dyfuzor, o którym wspomniał Andrzej. Jak możecie zobaczyć, tutaj oczywiście jest zasysane powietrze. I to, co jeszcze chciałbym Wam tutaj pokazać, to zawieszenie. Zresztą Dawid, podejdziesz tutaj, jakbyś mógł pokazać, jak ono jest tutaj skonstruowane. Nie jest to taka standardowa konstrukcja, którą możemy kojarzyć z samochodów, więc warto, żebyście to zobaczyli. No i oczywiście szwedzki samochód, nie mogło tutaj zabraknąć innego zawieszenia jak szwedzkiego Olinsa. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, mamy tutaj silnik, który jest zmodyfikowaną dosyć mocno, a właściwie bardzo mocno konstrukcją z Agery. 5-litrowe V8, oczywiście z dwiema dużymi turbosprężarkami. Tutaj Koenigsegg nie bawi się w półśrodki, nie idzie w jakieś małe turbinki albo jedną większą, drugą mniejszą. Tutaj są dwa naprawdę solidne. A ja bym nawet, Andrzej, wtrącił się i powiedział jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej? Tak, powiedziałbym, że Koenigsegg tutaj trochę odczarowuje motoryzację, bo nie wymyślił żadnych jakichś hiper rozwiązań rodem z Formuły 1. No nie ma żadnych e-motorów i tak dalej, tak, prawda? Po prostu jest bardzo prosta technologia, mamy duże turbosprężarki, które po prostu są wspomagane dodatkowo specjalnie zaprojektowanymi komorami, w których jest zbierane ciśnienie i które mają pomóc rozpędzić te turbosprężarki, tak by nie było żadnych turbodziur, turbodziur, powiedziałem przy dwóch turbosprężarkach, nie, żeby nie było po prostu turbodziury. I to jest właśnie coś, za co ja osobiście szanuję Koenigsegga, bo właśnie ta technologia jest bardzo prosta i kojarzy mi się przede wszystkim ze Szwecją, z ich podejściem do motoryzacji, z samochodami, które mają takie wielkie turbosprężarki, a tutaj to zostało, tak powiedziałbym, taki majstersztyk temu dodany. No majstersztyk, bo rzeczywiście ten patent z tym, że jakby to powietrze, które jest tam dodatkowo przez silniki elektryczne sprężane i ono czeka tylko po prostu w momencie, kiedy normalnie byłaby turbodziura, tak. Tutaj jest dodatkowa technologia, która po prostu pompuje nam powietrze do cylindrów i jakby nie ma w ogóle laga żadnego. Natomiast jeżeli mówimy o prostych rozwiązaniach, to wypada też powiedzieć o tym, co zostało tutaj uczynione ze skrzynią biegów, która jest z kolei kosmiczną totalnie technologią i właściwie 9 biegów, 7 sprzęgieł, czas zmiany biegów to jest właściwie prawie na poziomie, oni nawet nie podają chyba, jak szybko te przełożenia po prostu są wrzucane, bo to się dzieje natychmiast. Tak, ale to jest właśnie kolejny przykład tego, jak Koenigsegg odczarował technologię, że ona może być dużo prostsza, skuteczniejsza i tym samym też trwalsza. I Dawid, jakbyś tu znowu do nas podszedł, będę Cię tutaj tak zapraszać co chwilę, bo to jest też fajne do pokazania, zwróćmy w ogóle uwagę, jak tutaj ten tylny dyfer i ta skrzynia jest po prostu mała. To jest właśnie też zasługa jakby tej technologii, tej konstrukcji, która tutaj się pojawiła, że udało się dzięki temu obniżyć masę
i przede wszystkim wielkość, a co za tym idzie, można było bardziej kompaktowo, też niżej umieścić cały zespół napędowy. Dzięki czemu mamy nisko środek ciężkości. Tak naprawdę Koenigsegg, biorąc jednostkę Agery, skupił się głównie na tym, żeby nie wprowadzać tam, tak jak powiedziałeś, nie komplikować tej technologii, tylko tak naprawdę wszystko odelżyć. Bardzo mocno skupili się na tym nowe korbowody, nowe tłoki, rozrząd, wszystko jest lżejsze. Tak. Dzięki temu cały samochód może ważyć na poziomie niecałych 1400 kg. Już oczywiście nie na sucho, tylko na mokro, więc gotowy do jazdy. No i Dawid, myślę, że podejdź jeszcze tutaj znowu do nas pod tą tylną maskę. Zwróćmy uwagę na te detale, które się tutaj pojawiają. Mamy tutaj oczywiście heat shieldy na wydechach, no, przy takiej mocy i przy tym cieple, które jest tutaj generowane, to nie mogło być inaczej, ale zwróćmy uwagę na wszystkie śrubki i w ogóle na te akcenty, które pojawiają nam się tutaj z duszkiem. No robi to naprawdę wrażenie, nie tylko jakby z zewnątrz, ale też patrząc, jak to auto jest zbudowane, z jakimś zamysłem i właśnie tą pieczołowością, jeśli chodzi o same detale. No nie da się ukryć, że jest to samochód, no, z którym no fajnie jest się spotkać po prostu na drodze, absolutnie. A już w ogóle tak blisko to w ogóle I jeszcze nie ma na lotnisku, więc Ghost Squadron tutaj po prostu już historii duszka na pewno opowiadać nie trzeba, bo pewnie w większości ją znacie, ale niesamowitą radością jest dla nas to, że możemy Wam auto zaprezentować właśnie na lotnisku, no bo wtedy się wszystko zgadza, prawda? Tak. Nie powiedzieliśmy tego, ale myślę, że to też ważna informacja. Oczywiście mamy tutaj karbonowy monokok, w którym też są ukryte zbiorniki paliwa, więc jest to naprawdę wszystko bardzo dobrze przemyślane pod kątem rozłożenia masy w tym samochodzie. I też co ciekawostka, jeśli chodzi o te zbiorniki paliwa, to jest tutaj dożywotnia gwarancja. Koenigsegg jakby tutaj daje nam gwarancję, że one się nie rozszczelnią i nie musimy się w ogóle nimi przejmować, a są no, w najmocniejszym konstrukcyjnie samochodu miejscu, więc w chwili, gdy nawet doszłoby do jakiegoś powiedzmy wypadku, no to tutaj jakby to paliwo jest zabezpieczone, bo właśnie jest w tym takim no, najpewniejszym miejscu w samochodzie. Miejscu, a jednocześnie też warto powiedzieć, że Koenigsegg chwali się tym, że sztywność samego monokoku jest najwyższa w ogóle w tym momencie na rynku na całym rynku automotive. Tak. Więc mamy tutaj do czynienia z taką rzeczywiście sztywnością. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu nie bez przyczyny. Hamulce, cały układ hamulcowy, słuchajcie, tutaj nie ma żadnych zewnętrznych poddostawców, to jest wszystko in-house'owo robione w Szwecji. Klocki, tarcze, właściwie cała konstrukcja, nawet felgi po prostu robione są w Koenigseggu. Tak, no myślę, że to jest warte zaznaczenia, bo często patrząc na jakieś hypercary widzimy podbrandy, które się pojawiają, jeśli chodzi o poszczególne podzespoły. Tak tutaj faktycznie Koenigsegg wszystko od A do Z opracował własnymi siłami i wydaje mi się, że no za to powinniśmy właśnie kolejny raz uznać taką wyższość tej marki nad innymi. Wiadomo, że to trochę wydłuża jakby sam proces developmentu samochodu, no ale jednak jest to skrojone na miarę. Są potem na koniec efektem tego takie rekordy jak 0,400, 0 regery. No i można się spodziewać, że jak już Jesko, że tak powiem, wyjedzie w którymś momencie na tor po to, żeby zabrać się za te rekordy, no to można się spodziewać tego, że mając na uwadze niższą masę, wyższą moc i tą super szybką skrzynię biegów, no to pewnie tutaj jeszcze Jesko nas nieraz czymś zaskoczy. Jako taka ciekawostka, jak ktoś by się zastanawiał, jaką mamy szerokość tutaj opony na tylnej osi, jest to 325, 30, 21 cali, więc naprawdę mamy tutaj kawał walca. Z przodu trochę węższa opona 265, profil 35 i 20 cali. Natomiast zwróćmy tutaj jeszcze uwagę na samą budowę tego samochodu, tutaj jeśli chodzi o bok, jak tutaj są przeprowadzane kanały wentylacyjne. Z jednej strony do chłodzenia samochodu, a z drugiej do ukształtowania właśnie tego ciepłego powietrza, tak by znowu poprawić aerodynamikę. Więc widać, że tak jak powiedziałem na początku, nic tutaj się bez przyczyny nie dzieje. Tak. I nie bez przyczyny się dzieje. Andrzeju, powiedz mi, co robią te dwa cup holdery w środku? No właśnie, o tym też trzeba powiedzieć, że to jest właściwie zasługa Christiana von Koenigsegga, który dba zawsze o to, żeby nawet w hypercarze człowiek miał możliwość po prostu włożenia sobie kawy do cup holdera i te cup holdery, nie wiem czy jak w Gemerze potrafią ich grzać i chłodzić, natomiast na pewno są dwa i na pewno są duże i na pewno można bez problemu wsadzić tam po prostu nawet jak ktoś lubi to takie duże kawy albo po prostu na przykład jeździ z termosem, to ma go gdzie odłożyć. I tutaj są, słuchajcie, dwa podłokietniki, znaczy jest schowek pod podłokietniku, jest schowek na ten taki tak zwany glove box. W schowku tutaj są dwa USB-C, więc słuchajcie, to jest samochód, tutaj nie ma kompromisów pod kątem komfortu takiego codziennego użytkowania. Jakby Christian dba o to, żeby no nawet takim 1600 konnym na etanolu samochodem
Można było po kawkę rano podjechać i spokojnie sobie pojechać do pracy. Na rekord na przykład prędkości albo do pracy po prostu. Tak, no gdybym miał podejrzewać jakąś nację, że tak skonfiguruje samochód, tak stworzy, żeby właśnie jeszcze zostały cup holdery, żeby o tym nie zapomnieć, no to właśnie Koenigsegg i tutaj ta szwedzka myśl, to idealnie mi to ze sobą do siebie pasuje. Samo wnętrze tego samochodu, no można powiedzieć, jest upakowane karbonem, albo w zasadzie składa się wyłącznie z karbonu, tytanu i aluminium w niektórych tutaj miejscach. To, na co warto zwrócić uwagę, też już niektórzy o tym... Wołajmy znowu Dawida, bo trzeba pokazać na pewno to bardzo znaczne miejsce w każdym Koenigseggu. Tutaj jest kolejny raz opatentowany system otwierania drzwi i tych wszystkich tutaj zawiasów, które po prostu są tak stworzone, żeby auto, raz, że ono wszystko wyczuwa, więc jakby nie walniecie drzwiami w jakąś ścianę, ale po prostu jest to tak zrobione, żeby ten dostęp do samochodu był maksymalnie wygodny, mimo tej po prostu wanny karbonowej. Tak. To drzwi się otwierają bardzo szeroko i no nie wiem, czy teraz będziemy wsiadać. No w ogóle właśnie zwróćmy uwagę na to, jak tutaj ta właśnie wanna jest konstruowana, ile tutaj przestrzeni dzieli kierowcę. To jest naprawdę, no powiedziałbym, no szeroka konstrukcja. No szeroka, bardzo szeroka. Ale to ma oczywiście wpływ na bezpieczeństwo kierowcy. I tutaj biorąc pod uwagę moc, performance tego samochodu, no to powiedziałbym, że jest to właśnie pod tym względem kompletne. Powiedziałeś o ciekawostce z drzwiami, a ja chciałem powiedzieć o ciekawostce z kierownicą. O, to jest kolejna bardzo dobra ciekawostka. Może to zobaczycie na przebitce, ale tutaj ekran na kierownicy jest zamontowany bezpośrednio właśnie na kierownicy, więc jadąc, pokonując zakręty, ten ekran podąża razem z nami, a mało tego, w ekranie jest żyroskop, więc patrząc na informacje, które się tam pojawiają, one są zawsze pod takim kątem, żebyśmy wszystko komfortowo mogli na nim obserwować. I to w sumie nie jest jedyny żyroskop właśnie jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, bo drugi, ale za to analogowy, znajduje się już na kokpicie. Desce, na kokpicie. Można by na pewno jeszcze tutaj spokojnie godzinny film nagrywać, ale auto musi jechać, być przygotowane na kolejne aktywności, które tutaj są przewidziane w Koenigsegg Katowice i w La Squadrze, związane właśnie z wizytą Jesko. Natomiast no, nie mogę sobie odmówić przyjemności sprawdzenia tego, jak się wsiada. First legs? Yeah, it's easiest. It's easiest, okej. Nogi. Najpierw. Wow. No tu trzeba też zwrócić na to uwagę, że Andrzej nie jest najniższą osobą, a myślę, że w miarę komfortowo udało się super komfortowo, słuchajcie, to jest też tak przemyślane, bo Christian von Koenigsegg też jest wysokim facetem, więc po prostu no tutaj to są te samochody, on w tych samochodach musi się czuć wygodnie i tutaj się czuje wygodnie. Dawid, wspominałeś o tylnej szybie przekonstruowanej w ogóle tylnej części nadwozia po to, żeby było coś widać i rzeczywiście, słuchajcie, to jest hypercar, a raz, że tutaj ta panoramiczna szyba powoduje, że wszystko dobrze widać, ale mamy też nawet widok do tyłu, więc no można powiedzieć, że to jest na swój sposób inaczej niż było w poprzednich modelach Koenigsegga. Słuchajcie, Koenigsegg ma swoje lotnisko przy bazie w Angelholm, my mamy lotnisko Muchowiec, także wszystko się zgadza. No cóż, trzeba powoli kończyć, bo samochód ma tutaj pewne, że tak powiem, zadania do wykonania w Koenigsegg Katowice i w La Squadrze. Także dzięki serdeczne i Bert, can you help me one more time? Hey, duo. Hey duo! Hey duo, czyli do zobaczenia.